Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na ciasto rodem z Ameryki Łacińskiej. Przygotujemy tres leches, czyli prosty biszkopt nasączony nie jednym, nie dwoma, a jak sama nazwa wskazuje, 3 rodzajami mleka. Przepyszny, wilgotny i przyjemnie słodki deser, który podbije Wasze serca. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jaki jest Wasz ulubiony mleczny deser. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Do przygotowania naszego tres leches potrzebujemy 150 g mąki pszennej, u mnie typ 500, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i niewielką szczyptę soli. Składniki suche przesiewam przez drobne sitko, żeby pozbyć się wszelkich grudek. Następnie krótko mieszam je przy pomocy rózgi, tylko do rozprowadzenia dodatków w mące i na chwilę odstawiam. Do osobnej dużej miski przelewam 6 białek dużych jaj. Ubijam je przy pomocy miksera do chwili, aż łopatki zaczną zostawiać na nich wyraźny ślad, ale jeszcze nie będą sztywne. Polecam zacząć ubijanie od najwolniejszych obrotów i stopniowo zwiększać moc miksera do średnio wysokiej prędkości. W ten sposób będziecie mieć pewność, że nie przebijecie białek. Po osiągnięciu miękkiej piany zaczynam dodawać do białek 100 g drobnego białego cukru. Robię to w kilku partiach po około jednej płaskiej łyżce naraz i dokładnie ubijam zawartość naczynia przez około 30 sekund przed dodaniem kolejnej porcji cukru. Dzięki temu białka pozostaną gładkie, a cukier bez problemu się w nich rozpuści. Po dodaniu całego cukru ubijam zawartość naczynia jeszcze przez około minutę, aż białka będą sztywne i lśniące. Kiedy tak się stanie, odstawiam je na chwilę i zajmuję się resztą składników. Do dużej miski przekładam 6 żółtek dużych jaj i 150 g drobnego białego cukru. Żółtka ucieram razem z cukrem, aż co najmniej podwoją swoją objętość i staną się jasne i puszyste. Około 2-3 minuty na średnio wysokich obrotach powinny wystarczyć. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do nich 100 ml pełnotłustego mleka oraz 1,5 łyżeczki pasty waniliowej. Zawartość naczynia krótko mieszam na niskich obrotach, tylko do całkowitego połączenia. Wszystkie składniki ciasta powinny mieć temperaturę pokojową, dlatego pamiętajcie o wyjęciu jajek i mleka z lodówki na przynajmniej godzinę przed przygotowaniem ciasta. Po połączeniu żółtek z mlekiem dodaję do nich przesiane wcześniej składniki suche. Robię to w 3 partiach po kilka łyżek naraz i za każdym razem ostrożnie łączę ze sobą zawartość naczynia przy pomocy silikonowej szpatułki. Ciasto mieszam tylko do momentu, w którym przestaję widzieć mąkę. W ten sposób nie tylko nie przemieszacie ciasta, ale również zachowacie w nim powietrze wtłoczone do żółtek w trakcie ucierania. Po dodaniu całej mąki nadchodzi czas na ubite białka. Te dodaję dokładnie w taki sam sposób jak składniki suche, to znaczy w 3 partiach i za każdym razem delikatnie łączę je z ciastem przy pomocy silikonowej szpatułki. Warto zrobić to ostrożnie, żeby nie wybić z nich zbyt wiele powietrza, dlatego mieszajcie ciasto tylko do chwili, kiedy przestajecie widzieć białka. Tak przygotowane ciasto przelewam do wyłożonej papierem do pieczenia formy, której wymiary po dnie to 37 na 24 cm. Taka blacha da mi cienki, około 2 cm biszkopt. Jeśli chcecie, możecie użyć minimalnie mniejszej. Ważne jest przede wszystkim, żeby użyć tutaj jednolitej formy, w której bez problemu można nasączyć ciasto. Blaszka z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na 15-20 minut do suchego patyczka. Jeśli używacie mniejszej formy, czas pieczenia trzeba będzie odpowiednio wydłużyć.
Podczas gdy biszkopt się piecze, zabieram się za nasączenie do naszego tres leches. Do dużego dzbanka przelewam jedną 400 gramową puszkę zagęszczonego mleka niesłodzonego, 400 g mleka skondensowanego słodzonego i 80 ml pełnotłustego mleka krowiego. Zawartość naczynia krótko mieszam przy pomocy rózgi tylko do uzyskania jednolitego płynu. Takie połączenie da słodkie i bardzo mleczne w smaku ciasto, ale jeśli chcecie, możecie podmienić któryś z płynów np. na mleko kokosowe lub inne wasze ulubione. Jest to świetna okazja do zabawy smakiem tego ciasta. Po uzyskaniu jednolitego płynu odstawiam dzbanek i czekam na biszkopt. Po 15 minutach wyjmuję ciasto z piekarnika i od razu gęsto nakłuwam patyczkiem do szaszłyków. Zróbcie jak najwięcej dziur. Oczywiście przez to, że od razu nakłuwamy ciasto i pieczemy je w wyłożonej papierem blaszce, biszkopt wyraźnie opadnie. Nie przejmujcie się tym, jest to całkowicie normalne. Po nakłuciu ciasta wylewam na nie przygotowaną przed chwilą mieszankę z mleka. Płyn wylewam bezpośrednio nad dziurami i bokami ciasta. Użyjcie wszystkiego. Wiem, że może się wydawać, że mleka jest za dużo, ale spokojnie, ciasto wchłonie wszystko bez najmniejszego problemu. Jeśli biszkopt nie wchłania płynu, prawdopodobnie wyszedł zakalec, który nie będzie chłonął mleka tak jak prawidłowo przygotowane ciasto. Zalane mlekiem ciasto pozostawiam na około 15-30 minut do pełnego wchłonięcia płynu i odstawiam do całkowitego wystudzenia. Na tym etapie pozostaje nam już tylko ozdobić ciasto. Do dużej miski wlewam pół litra zimnej 36% śmietanki. Dodaję do niej 60 g cukru pudru i 1,5 łyżeczki pasty waniliowej. Zawartość naczynia ubijam na sztywno przy pomocy miksera. Ubijanie polecam zacząć od niskich obrotów, pozwoli wam to uniknąć dużej chmury cukru pudru unoszącej się w całej kuchni. Obroty miksera stopniowo zwiększajcie, aż uzyskacie ubitą na sztywno śmietankę. Tak przygotowaną bitą śmietanę wykładam na wystudzony biszkopt. Rozprowadzam ją równą warstwą po całej powierzchni ciasta przy pomocy szpatułki. Wierzch możecie wygładzić, zrobić jakiś wzór lub pozostawić na nim nieregularne kształty. Wszystko zależy już tylko od tego, jaki efekt najbardziej wam się podoba. Na końcu posypuję wszystko solidną łyżeczką cynamonu i to w zasadzie tyle. Ciasto jest gotowe do podania. Wilgotny biszkopt jest przyjemnie słodki, delikatny i rozpływa się w ustach. W smaku dominują nuty wanilii i mleka skondensowanego, a ubita śmietanka dodaje ciastu świeżości. Proste w przygotowaniu ciasto, które uświetni niejedno rodzinne spotkanie. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał, życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!